Drugi rok z rzędu poleciałem do Paryża na Roland Garros. Pokażę Wam, jak wygląda turniej, co obiekt ma do zaoferowania, jak przebiega sprzedaż biletów i różne inne niuanse. Miałem bilety na 2 dni. Pierwszego dnia sesja dzienna, drugiego nocna. Gdy masz bilet na sesję dzienną, najszybciej możesz wejść o godzinie 10. I tak też zrobiłem. Mecze zaczynały się od 11, ale zdecydowanie jest tam co robić. Przede wszystkim od samego rana trwają otwarte treningi zawodników. To jest coś, z czego chyba jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę. Na aplikacji Roland Garros jest harmonogram treningów z rozpiską na poszczególne korty. Treningi trwają przez cały dzień. W ten sposób miałem okazję zobaczyć z bliska Francesa Tiafoe, Tomiego Paula, Gaela Monfilsa czy Emera Ducanu. A i tak nie mogę powiedzieć, że mi się poszczęściło. Dzień po moim ostatnim dniu na Roland Garros widziałem w aplikacji, że otwarte treningi mieli m.in. Jannik Sinner, Iga Świątek, Ben Shelton, Mira Andrejewa i Elina Svitolina. Na terenie obiektu jest wszystko, czego potrzebujecie. Mnóstwo punktów gastronomicznych typu budki z jedzeniem, z alkoholem, z kawą, ale także zwykłe sklepy spożywcze. Ceny są bardzo wysokie, więc polecam zabrać coś ze sobą. Nie ma problemu z wnoszeniem własnego jedzenia i picia, o ile butelka nie przekracza 1,5 litra. Za to piękne cappuccino zapłaciłem prawie 8 euro. Obiekt oferuje też sporo atrakcji, szczególnie gry multimedialne, których szczerze mówiąc wszystkich nie sprawdziłem, bo szkoda mi było czasu. Są kraniki z wodą, a także darmowe powerbanki z każdym rodzajem wejścia. To mnie zaskoczyło. Takich spotów było mnóstwo. Skanujesz kod, bierze Ci z konta depozyt 30 euro i musisz tylko odłożyć na miejsce w przeciągu 24 godzin, a potem następuje zwrot. Mamy też oczywiście oficjalny sklep z merchem Roland Garros. Jest jeden główny sklep, który jest ogromny. Udało mi się do niego wejść dopiero późnym wieczorem, ponieważ w ciągu dnia kolejka nie miała końca. Znajdziecie tam dosłownie wszystko. Oprócz głównego sklepu są też mniejsze lokale rozsiane po całym obiekcie. Można spotkać dziennikarzy przeprowadzających wywiady wśród kibiców. Od tego roku amerykańskie TNT weszło w świat tenisa, podpisując umowę z Roland Garros na następne 10 lat. Wybudowali 2 duże studia na środku obiektu. Dla kibiców to była spora atrakcja. Poza stałymi bywalcami jak Mats Wilander i John McEnroe byli także m.in. Andre Agassi, Jim Courier czy Chris Evert. Raz trafiłem też na Serenę Williams, choć nie była zatrudniona przez TNT. Po tym jak opuściła studio, poszedłem na tyły i po kilkunastu minutach 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa stanęła metr przede mną. Do tego czasu uzbierał się już ogromny tłum. Serena jednak spuściła głowę i odeszła, nie rozdając żadnych autografów ani zdjęć. Nigdy jej nie lubiłem. Tuż obok studia ulokowane były leżaki oraz telebim. Przy wejściu do obiektu jest słynny pomnik Rafy Nadala. W tym roku stworzono także wystawę upamiętniającą Hiszpana. Pierwszego dnia miałem wykupioną sesję dzienną na kort Suzanne Lenglen, a więc na 4 mecze od godziny 11. To jest dobry moment, żeby pogadać trochę o biletach. Obiekt ma 3 główne korty oraz kilkanaście kortów bocznych. Sesja nocna obejmuje tylko kort centralny i jest to jeden mecz o 20:15. Sesja dzienna na korcie centralnym to 3 mecze zaczynające się od 12. Kort, na który ja wykupiłem sesję dzienną, jest drugi co do wielkości. Zdecydowałem się właśnie na ten, ponieważ na korcie centralnym grają największe gwiazdy, a podczas pierwszych rund trafiają na zawodników nierozstawionych i kwalifikantów. Przeważnie są to bardzo jednostronne mecze. Na przykład
Niesamowity mecz De Minaur-Bublik był rozgrywany na korcie 14, a w tym samym czasie na centralnym grała Pegula z Lee. Na drugim co do wielkości korcie mecze są już bardziej wyrównane, choć uważam, że największe pojedynki w pierwszym tygodniu są właśnie na kortach bocznych. Uznałem, że kort Suzanne Lenglen jest najlepszą opcją, ponieważ z tym biletem mogłem wejść także na każdy mniejszy kort, a chciałem też doświadczyć atmosfery na Lenglen. Nie mówię, że nie ma żadnego sensu kupować biletów na kort centralny w pierwszym tygodniu, ale dobrze jest to sobie wyważyć. Kupić jeden bilet taki, jeden taki. Jeśli chodzi o sam system sprzedaży biletów, to od tej edycji wprowadzono pewne zmiany. Kiedyś logowałeś się konkretnego dnia i o 10:00 przydzielano Ci miejsce w kolejce do oferty biletowej. Jako że kolejki były ogromne, ja rok temu czekałem 4 godziny i jak się doczekałem, to biletów już nie było. Od tego roku wprowadzono losowanie. Trzeba się było odpowiednio wcześniej zgłosić i tylko jakiś nieokreślony procent osób wygrywał możliwość kupna biletów. Oba rozwiązania są dalekie od ideału, ale tak już jest. Kołem ratunkowym jest resale. Po tym jak wszystkie bilety zostaną sprzedane, jest bardzo łatwa opcja odsprzedaży biletów. Klika się po prostu na resale, a potem nastaje taki dzień, że wszystkie te bilety trafiają z powrotem do sprzedaży. Właśnie tak pozyskałem bilety rok temu. Jest tego bardzo dużo, bo ludzie kupują kilka na wszelki wypadek, skoro i tak można odsprzedać. Chociaż od tego roku można kupić maksymalnie 4 bilety. Za każdy zwrócony oddają bodajże 90% ceny. W tym roku nie zostałem wylosowany i nie kupiłem też biletów przez resale, ale udało mi się zdobyć wejściówki w takim pakiecie z turniejem ATP 1000, który odbędzie się jesienią w Paryżu. Także są też jakieś dodatkowe opcje, ale trochę przepłaciłem. Pierwszego dnia zacząłem od meczów Zheng oraz Ruda na Lenglen. A właśnie, ogromnym plusem dwóch największych kortów jest to, że mają dach. To jest to ryzyko kortów bocznych. Podczas mojego pierwszego dnia kilka razy kropiło, ale szybko zamknięto dach i mecz był kontynuowany. To było bardzo wygodne. Gdy przestało padać, odpuściłem mecz Mpechi Pericard Dżumhur, bo zobaczyłem w aplikacji, że na korcie 14 rozpoczyna Paul z Fusowiczem. Czułem, że to będzie lepszy mecz i rzeczywiście był. Tommy Paul wygrał wracając 0-2 na 3-2. Mnóstwo emocji. Chyba najciekawszy mecz dnia. Na korty boczne nie ma numerowanych miejsc, więc po prostu siadasz gdzie wolne. Bez problemu znalazłem miejsce w pierwszym rzędzie. Potem wróciłem na Lenglen, gdzie grała już Sabalenka z Teichmann. Oglądanie takiego poziomu z tak bliska to niesamowite doświadczenie. Ostatni mecz dnia to Tiafoe Carreño Busta przy zachodzie słońca i bardzo głośnych kibicach. Aplikacja Roland Garros jest niezbędna. Widzisz, kto gra na jakim korcie i jaki jest wynik. Kilka razy musiałem podejmować ciężkie decyzje, bo ciekawych meczów było mnóstwo. Byłem na terenie Roland Garros od 10 do 22 i nawet nie wiedziałem, kiedy mi to minęło. Drugiego dnia miałem bilet na sesję nocną, a więc główny mecz na korcie centralnym. Wejście na obiekt rozpoczyna się wtedy od 18:30. Przed meczem starałem się jeszcze wbić na końcówkę meczu Fonseki, ponieważ grał na bocznym korcie, ale nie było szans. Zainteresowanie 18-letnim Brazylijczykiem jest ogromne. Pooglądałem chwilę mecz Kenin-Azarenka i udałem się już na kort centralny. W ciągu dnia trochę żałowałem, że nie kupiłem po prostu 2 biletów na sesję dzienną. Ale ostatecznie mogę powiedzieć, że trafiłem idealnie. Na sesję nocną zaplanowano mecz Monfils-Draper. Legendarny, widowiskowy Francuz, król sesji nocnej i ulubieniec kibiców kontra rozstawiony z numerem 5 Anglik w życiowej formie, o którym mówiło się, że po Alcarazie i Sinnerze wygląda najlepiej. Rok wcześniej byłem 2 razy na sesji nocnej, ale tym razem widowisko weszło na inny poziom. Atmosfera nie do opisania. 38-letni Monfils klasycznie snuł się pomiędzy punktami, żeby po chwili dobiegać do niemożliwych piłek. Chyba najlepszy mecz pierwszego tygodnia imprezy. Panowie skończyli grać około północy. Podsumowując, nigdy nie wiesz, na jaki mecz trafisz. Równie dobrze mogłem oglądać szybkie 3-0 w 1,5 godziny w wykonaniu Sinnera.
pierwszym tygodniu sesja dzienna jest dla mnie o niebo lepsza, ale warto też choć raz doświadczyć atmosfery sesji nocnej. Polecam każdemu, bo jest to dla nas najbardziej osiągalny wielki szlem do zobaczenia. Więcej ładnych obrazków możecie zobaczyć na moim Instagramie i na TikToku. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, a na dzisiaj to wszystko. Dzięki.